Witam Was wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. Ja jestem już po giełdzie i właśnie dzisiaj zajmiemy się kolejnym ważnym etapem w rozwoju naszej hodowli, czyli kwestią owadów karmowych. Zatem do oglądania. Pierwsze co zrobimy jeszcze dzień przed właściwym założeniem zbiornika dla karaczanów to wypełnienie go wytłaczanką do jajek. Zrobimy to w sposób następujący, że nie wymierzę kawałka wytłaczanki dokładnie tyle, ile wynosi powierzchnia zbiornika, tylko mniej więcej 2/3, aby zostawić troszkę miejsca na jedzenie i wodę. Nasze stanowisko pracy jest już wykadrowane i zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Tu jest nasz pojemnik, w którym będą mieszkać karaczany i mniej więcej tak wygląda jego powierzchnia dolna w stosunku do powierzchni wytłaczanki, mniej więcej 4×4 wypustki. To zgodnie z moimi założeniami wyjdzie to 3×4 wypustki, zatem wycinamy. Musimy pamiętać, żeby zrobić tak, żeby też nie dotykało to do tych dziurek wentylacyjnych, gdyż jest ryzyko, że wylęk świerszcza mógłby się wydostać, a tego byśmy naprawdę nie chcieli. Mogłoby to się rozmnożyć i zakolonizować cały blok. Myślę, że wygląda to już całkiem odpowiednio. Myślę, że troszkę jeszcze ubijemy, to wypasujemy, żeby nie dotykał właśnie, jak mówiłem, tych dziurek w góry. Dobra, tutaj mamy nasz zbiornik, w którym będziemy trzymać karmówkę. Widzieliście przed chwilą, jak go robiłem. Od tego czasu też troszkę go dorobiłem, bo pozmieniałem troszkę sposób układania i doszła dzięki temu jedna warstwa. Jak widzicie, zbiornik posiada wentylację w dwóch rzędach po dwóch stronach bocznych i w tym układzie na przykrywce. W naszym przypadku role karmówki będą pełniły karaczany tureckie. Kupiłem w dwóch rozmiarach, żeby ewentualnie dopasować do rozmiarów ptasznika. Ale zanim je wpuścimy do tegoż zbiornika, to musimy jeszcze go troszkę uzupełnić treścią pokarmową dla nich. Zatem czym możemy karmić naszą karmówkę, jakby to komicznie nie zabrzmiało. Na pewno bardzo ważnym jest, aby zapewnić karmówce, takiej jak świerszcze czy karaczany, dietę wysokobiałkową,
W przeciwnym razie no, zacznie ona się zjadać sama siebie, a nie o to nam raczej chodzi. Chodzi o to, żeby je był pożywieniem dla naszych podopiecznych. No wprawdzie u karaczanów nie powinno być to takie częste jak u świerszczy, zwłaszcza tych kubańskich, no ale jednak lepiej być pewnym, że do tego nie dojdzie. Więc co możemy im zaoferować? Ja im umieszczę tym świeżym karaczanom na początek trochę zwykłej kociej karmy. Zawierał na białko właśnie i inne wartości odżywcze. To jest jeden z przepisów, które można podawać karaczanom. Druga rzecz, którą tym razem podam, to są płatki owsiane, które też są bardzo dobrym źródłem składników odżywczych dla nich. Kolejnym źródłem białka bardzo dobrym jest karma wysokobiałkowa dla ryb akwariowych. W tym przypadku ja trzymam tutaj dafnie. Są to takie suszone robaczki, bardzo uwielbiane przez ryby i na pewno są też bardzo dobrym źródłem białki właśnie dla naszej karmówki. Oczywiście to nie są wszystkie potrawy, przetwory, które można podawać naszej karmówce. Oczywiście można podawać im bułkę tartą, no nawet mam, ale używałem kiedyś jej do obtaczania kotletów w jajku i potem te resztki wyrzucałem z powrotem do kartonika, a nie chcielibyśmy, żeby karaczany się zaraziły salmonellą, bo to też mogłoby wpłynąć na naszych podopiecznych. No ale właśnie można im podawać różne warzywa, jak marchew, pietruszka, owoce jak jabłko, oczywiście obrane, nie wiem dlaczego, ale mówi się, że obrane. No z tego co wiadomo, to dla karaczanów, zwłaszcza tych argentyńskich, ja akurat mam te tureckie, to dla karaczanów pomarańcza przepołowiona właśnie ponoć działa jak afrodyzjak. Może kiedyś się tego spróbuję użyć, bo no nie wierzę, że będę polegał tylko na kupowaniu karaczanów, bo to by za drogo wyszło, ale taka hodowla właśnie jest koniecznością w moim przypadku. Co tam jeszcze? No i jak już omówiliśmy kwestię karmy dla karmówki, no to nadeszła też kwestia pojenia. Jak zapewne dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku przy rozpakowywaniu paczki kupiłem także hydrożel. To są jakieś takie sole, polimestry, które w kontakcie z wodą pęcznieją nią i mogą służyć jako właśnie dobre źródło napojenia dla naszej karmówki. Jest ona o tyle dobra, ta metoda, że nie ma ryzyka, że świerszcz czy karaczan utopi się w takim koreczku wody. No, wprawdzie to raczej się zdarzało świerszczy, ale raczej nie radzę też ryzykować tego w kwestii karaczanów. Mimo wszystko, no szkoda, żeby się topiły. Zatem my musimy to zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Namoczenia tego środka dokonamy za pomocą pipety. Nabierzemy w nią odrobinę przygotowanej wody, gdyż jak wiadomo, woda kranowa może zawierać związki szkodliwe dla naszych podopiecznych. Teraz nadszedł czas prawdy. Zobaczcie, jak to pęcznieje. Jeszcze troszeczkę.
zapakujemy. Myślę, że na razie starczy. Chyba nawet przyłożę to do drugiego koreczka. Zaraz pokażę, jak wam to komicznie wygląda troszkę. W taki sposób, tak napęczniało. No będą miały karaczany dużo picia. Co ważne, taki karaczan sprzątamy dopiero wtedy, kiedy będzie brudny. Zdaje się, że może być namaczany wielokrotnie. Oczywiście karaczany będą miały w ciągu swojego życia podawane różne towary, nie wszystkie naraz oczywiście. Wszystkie produkty znaczy, po prostu teraz tak robię dla pokazania, co może być. Zaraz umieścimy także w pojemniku hydrożel. I co najważniejsze, jak podajemy pokarm mokry, to na sam dzień, jeśli nie jest on zjedzony, to powinniśmy go usunąć. A kwestia sprzątania. Kwestia sprzątania wygląda w ten sposób, że jeśli zbiornik będzie pełen odchodów, to wtedy należy go wyczyścić. Może kiedyś też pokażę z tego odcinek, jak to robię. Przepraszam za perturbacje, ale już są ogarnięte. Co ważne, jedynym źródłem wody nie musi być woda sama z siebie, ale robaki czerpią ją także właśnie z owoców i warzyw. Teraz, kiedy mamy przygotowany zbiornik, możemy się zabrać do wprowadzenia do niego jego mieszkańców. Na pierwszy rzut wpuścimy te małe karaczany tureckie. Co ważne, karaczany tureckie nie chodzą po płaskich, pionowych powierzchniach, to nie ma potrzeby, że uciekną, nie ma obawy, że uciekną. No niestety nagranie dużych świerszczyn, przeniesienia dużych karaczanów się nie nagrało, ale tak naprawdę niewiele się różniło. Co tam jeszcze? Wszyscy wiemy, że obecnie mówi się, że takie owady będą przyszłością naszego żywienia, no i to poniekąd jest prawda. Przykładowo taka krowa czy świnia rośnie bardzo długo, wymaga przez ten czas dużo paszy, dużo wody, dużo pieniędzy, wyemituje dużo dwutlenku węgla. Taki robak niewielkie warunki, niewielkie wymagania ma, niewiele kosztuje i po kilku tygodniach jest gotowy, a jest źródłem bardzo wysokiej jakości białka. W zachodniej Europie takie produkty z owadów są już od bardzo dawna, od ponad 10 lat w obrocie. U nas musi się to dopiero przyjąć, ale już są takie pierwsze produkty. No, tego typu owady to są właśnie też podstawą żywienia w Azji Południowo-Wschodniej i w Afryce, smażone. Naprawdę można przyrządzają z nich różne potrawy. Jeśli chodzi o karmówkę, to nie są tylko karaczany tureckie, to są także karaczany właśnie są argentyńskie, madagaskarskie, czyli takie duże. To są także świerszcze, kubańskie, śródziemnomorskie, bananowe. To są larwy drewnojada, larwy mącznika, które się po prostu zasypuje otrębami i tak żyją. Wśród karmy mamy też muszki, owocówki. Są specjalne pułapki do ich hodowania, że wyłapywania i hodowania. Są idealne dla modliszek. No niestety modliszek nie planuje hodować, bo zbyt krótko żyją.
Są także rybiki cukrowe, takie małe robaczki, ale to niestety pancerz i płyn w środku. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dziękuję Wam za uwagę i że nauczyliście się czegoś o hodowli owadów karmowych. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, gdzie możecie śledzić mój profil. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, suba i komentarza. Co więcej, zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!